Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Semilak Expert. Już końcówka maja, więc wiosna na całego. Nie możemy zapomnieć o manicure. Przygotowałem dla Was dwa zdobienia, które mam nadzieję, że Was zainspirują. Zapraszam. Pierwsze zdobienie to tak zwany Sugar Effect, który uzyskamy przy pomocy pudru akrylowego Clear. Sugar Effect to zdobienie strukturalne, czyli wypukłe, które polega na namalowaniu wzoru, a następnie przed utwardzeniem obsypaniu go pudrem akrylowym przezroczystym lub białym. Aby uzyskać taki efekt, możemy również mieszać pyłek akrylowy razem z innymi pyłkami neonowymi. Zapewni to różną intensywność pyłku. Zapraszam na pierwsze zdobienie, w którym wykorzystam puder akrylowy Clear. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikujemy wybraną bazę oraz utwardzamy w lampie 48×24 30 sekund. Ja polecam Leveler Base lub Extend Base, którymi również przedłużycie swoje paznokcia. Na tak utwardzoną bazę aplikujemy odskórek kolor z kolekcji Pastels 2 Semilak 278 Soft Pink do 1/4 długości paznokcia, a następnie pozostałą część paznokcia pokrywamy kolorem 117 Semilak Yellow Sphinx. Z tak zaaplikowanych kolorów wykonujemy ombre, czyli niwelujemy granice między nimi. Czynność powtarzamy. Każdą warstwę utwardzamy odpowiednio 30 sekund w lampie 48×24. Na tak zmalowane ombre aplikujemy Semilak Top Matte Total, utwardzamy w lampie 30 sekund oraz po utwardzeniu zmywamy warstwę dyspersyjną za pomocą Nail Cleanera. Z mieszanki koloru 048 Semilak Bright Emerald oraz mocno napigmentowanej pasty do zdobień White Cream Art i z pędzelka 0002 tworzymy wypukłe wzory. Ja wybrałem delikatne kwiatki, które idealnie uzupełnią nasze piękne ombre. Gdy cały paznokieć mamy ozdobiony, posypujemy go przed utwardzeniem pudrem akrylowym Semilak 692 Clear Acrylic Powder, tworząc właśnie w ten sposób zdobienie Sugar Effect. Utwardzamy w lampie 48×24 30 sekund. Oczyszczamy paznokieć z nadmiaru pudru i gotowe. Pasta White Cream Art może być wykorzystywana jako pasta nawierzchniowa. Jest bardzo mocna, nie ściera się, a więc idealna do tego typu zdobień. Przejdźmy teraz do trochę bardziej odważnego zdobienia, ponieważ wykorzystam w nim kolory neonowe. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikujemy bazę i utwardzamy ją w lampie 48×24 30 sekund. Na utwardzoną bazę aplikujemy odskórek do połowy paznokcia kolor Semilak 043 Electric Pink, a poniżej kolor Semilak 045 Electric Orange i tak jak w pierwszym zdobieniu cieniujemy te dwa kolory. Pamiętajcie, że pod kolory neonowe możemy zaaplikować jedną warstwą białego podkładu w formie Semilak 001 Strong White lub Semi Hardy White, który dodatkowo wzmocni Waszą płytkę. Czynność powtarzamy, a każdą warstwą utwardzamy odpowiednio 30 sekund w lampie 48×24. Na tak utwardzone ombre aplikujemy top lub top no wipe oraz utwardzamy 30 sekund. Pamiętajcie, aby po utwardzeniu topu klasycznego odczekać około 15 sekund, a następnie przetrzeć dyspersję. Wtedy top będzie się ładnie błyszczał. Tak zabezpieczone zdobienie uzupełniamy ornamentami. Na Semilak Art Holder przygotowujemy kolejne kolory 018 Cobalt, 045 Electric Orange, 043 Electric Pink i 182 Strong Lime. Do każdego koloru dodajemy pastę White Cream Art, mieszamy je, tworząc idealną konsystencję produktu do zdobień strukturalnych. Takimi mieszankami kolorów oraz pędzelkiem N003 tworzymy ornamenty. Jeżeli obawiacie się, że wzory mogą Wam się złączyć, możecie utwardzać je co jakiś czas, pamiętając, że czas potrzebny na utwardzenie wzorów to 30 sekund w lampie 48×24. Przemywamy dyspersję za pomocą Nail Cleanera. Nowe ombre ze zdobieniem strukturalnym gotowe. Dziękuję za kolejny odcinek. Dajcie łapkę w górę, jeżeli spodobały Wam się moje propozycje zdobień. Napiszcie w komentarzu, które neony Semilak lubicie najbardziej. Najciekawsze prace nagrodzę pyłkiem akrylowym oraz 2 dowolnymi kolorami Semilak. Oglądajcie koniecznie kolejny odcinek. Agnieszka szykuje dla Was letnie stylizacje. Pa!